Dzisiaj będziemy montować do Dacia Duster te oto progi. Nakładki progowe. Nakładki progowe, dokładki. Jak zwał, tak zwał. Zwał jak zwał. Progi pomocnicze. O. Zestaw składa się z całego progu, 2 łap Tu są I- dwa osobne zestawy. i kupy śrub. Tu są dwa osobne zestawy. Były zamówione najpierw progi. Przyszły same i niestety Renault sobie wymyśliło, że progi nie są kompletne, tylko trzeba kupić 2 zestawy, które kosztują kupę siana. Jeden zestaw to są 2 progi lewe, prawe. Drugi zestaw to jest uchwyt mocowań też na obie strony, też lewa, prawa. Uchwyt mocowań jest tak naprawdę taki sam do ośki i do 4x4. Tak, zestaw jest ten sam, bo tam jednym uchwytem się to wszystko robi. No dobrze, Dobra. to To przechodzimy do przejdźmy montażu. pod samochód, montujemy. Montaż jest bardzo skomplikowany. Potrzebujemy do tego 3 nasadek, 2 rozmiarów grzechotki i wyjmaka do spinek tapicerskich. Idziemy pod samochód i zaczynamy montaż. Przód, tył najpierw zaczynamy. Czego od przodu? Jest to absolutnie wszystko jedno. Kręcisz? Nie zmieni to geometrii samochodu. Ani nie wpłynie też na pracę silnika. Tutaj fabrycznie są 2 otwory. Te 2 otwory są specjalnie pod montaż, przemyślane pod montaż podpory progu. W tym wypadku przedniej, z tyłu jest dokładnie tak samo. Tak naprawdę jak przyłożymy sobie podporę, to widzimy, którą spinkę mamy wyjąć. To sobie odłożę, żeby nie rzucić tym w nikogo. Delikatnie, żeby nie naruszyć powłoki ochronnej, wyciągamy zaślepkę. Zaślepka idzie do kosza. Przekładamy śrubę razem z zabezpieczeniem. Ten kawałek plastiku jest po to, żeby zasłonił nam otwór po spince, żeby się woda nie lała. To będzie dociśnięte, zwulkanizuje się z tą gumą i będzie wszystko idealnie szczelne, nie będzie się lała woda w profil zamknięty. Tak głosi teoria. Tutaj to mocowanie wkładamy pomiędzy plastikową dokładkę a próg metalowy. O, i siedzi sobie. Tutaj na tym progu, profilu metalowym mamy odznaczenia, gdzie są tak naprawdę łby do wkręcenia gwintów i one Żeby muszą nam się trafić. pokryć ostrymi dziurami tutaj. Tak, to i tak trzeba sobie później śrubokrętem jakimś drobnym, żeby nie skaleczyć gwintu, ustawić. Albo na oko, jak ktoś ci świeci takim dobrym światełkiem. O, kompresora się nie wyłączy. Tak naprawdę montaż tego jest banalnie prosty. Tak, jest tak naprawdę chwila samozaparcia i jest w stanie zrobić to każda osoba u siebie pod domem, niekoniecznie na lewarku, niekoniecznie na kobyłkach. Jest to na tyle wysoki samochód, że wystarczy stanąć na krawężniku jedną stroną, potem drugą. Sorry, moja wygoda kręcenia jest dla mnie ważniejsza. Ja się dostosuję. Także przepraszam bardzo, że zasłaniam, ale żeby to poskręcać dobrze, to trzeba niestety widzieć, co się robi. W kieszeni mam grzechotka.
Tak, jestem dzisiaj mechanik kieszeniowy. Wszystko co potrzebuję mam w kieszeni albo na stole. Idzie, no się ładnie idzie. Elegancko. Tutaj odradzam używania jakichkolwiek pospieszaczy, bo jak się obrobi gwint czy na śrubie, czy na... Czy łeb śruby? Tak, czy się obrobi gwint, czy łeb, czy gwint, który jest tu w profilu, to jest później więcej zabawy i problemu niż po prostu strata czasu na kręceniu pomału. Tu jednak kręcimy przy podwoziu, mimo wyczyszczenia otworów montażowych zawsze może być kawałek piasku, podejść coś. Czasem lepiej później cofnąć tą śrubę i dokręcić jeszcze raz niż urwać wszystko i no, po prostu się zniechęcić później do roboty, tak? Bo to jest bardzo zniechęcające, jak coś nie idzie. A tutaj klient miał ochotę na progi. Jest to miła, prosta robota, więc czemu przy okazji tego dla Was nie nagrać? Oczywiście to też nie jest to, że jesteśmy tacy super mądrzy i wszystko wiemy. Każdy element jest podpisany, a dodatkowo renówka, no, Dacia renówka, bo to są progi do różnych modeli. Uchwyty są dokładnie te same, tak? Różnią się później długością progu i długością i szerokością progu, no gabarytami progu. Masło maślane. Tak. Ale są te same uchwyty. I tu akurat renówka dała bardzo ładną instrukcję, jak to przyczepić i też bardzo ładnie poopisywała każdy element, który gdzie idzie. Masło maślane to się wypika, będzie, że byłem fajny. I tutaj wiadomo, wszystko trzeba poskręcać z odpowiednimi momentami. Później jak założymy Na drugą razie część, wszystko- to znaczy tył, to sobie jednocześnie Tył i ustawimy próg, żeby to wszystko wypoziomować. klucz i wszystko ładnie dokręcimy momentem. Rzecz jasna, odpowiednim i podanym w instrukcji i przechodzimy na tył. Z tyłu mamy dokładnie opcję. Tutaj mamy te dziurki, które trzeba oczyścić. No czasami wyjdzie, że trzeba kawałek tej gumy, tak jak w tym przypadku, wyciąć. Ze względu na to, żeby później nam śruba gdzieś nie prężyła, nie sprężynowała, czy żeby nam prosto wchodziła w gwint. I tak samo jak z przodu przykładamy, wiemy, którą spinkę mamy, którą zaślepkę mamy wyjąć. Ja już sobie pozwoliłem wziąć wszystko na łapę, położyć od podnośnika. Cyk. Przekładamy, śruby mają takie blokady. Podkładka też jest założona, żeby tutaj nic nie lało się w karoserię, w profil. O, sorry, dzwoni. Dzwoni to dzwoni. No sumy w kościele dzwonią. Tak. Weź, bo jeszcze nas posądzą o obrazę uczuć Religijnych? jakichkolwiek. O, moich uczuć. A ty masz w ogóle uczucia? Tak. Do 2 kobiet na tym świecie.
załapane, czy przyłapane, jak kto woli. Nie jestem polonistą. Albo przyłapane. No mówię, załapane, przyłapane, złapane. Zwał jak zwał. Każdy to nazywa inaczej. Tak, każdy. Ja przyłapuję. A jak wy robicie to, tak też jest dobrze. Twoje pulchne łapki przeszkadzają. I twoje patyczaki nie potrafią nagrać. Tak, bo mi twoja pulchna łapka przeszkadza w tym, co tu się dzieje. Czekaj, No i właśnie o tym mówiliśmy, chyba że będzie... kawałek gumy podeszło. Że... Tak, kawałek wyszedł gumy. Trzeba wziąć obskubać to. Tu zaraz wezmę śrubokręt i załatwimy temat. Nie wszystko niestety musi wyjść tak jak chcemy. Niestety. Tak, znowu ci zasłonię. Poza tym to nie są moje pulchne łapy, tylko rękawiczki są grube. Jak ty to dzisiaj mówiłeś, jesteś... A, nieważne. Jest. Nie przypomnę sobie. O, ja wam pięknie nagrywam nie to, co trzeba. Dlaczego? No, nagrywałem tutaj podłogę. O, no to co, tak ci się podoba ta podłoga? Nie, ręka mi uciekła. Tutaj na śrubach też mamy podkładkę sprężynującą. Czekaj. To się wyostrzy. O chłopie. Czekaj, autofokusa użyjemy. Nie wyostrzy. Mamy tam podkładkę sprężynującą. O, teraz widać jest podkładka i to jest podkładka, a pod spodem jest jeszcze podkładka sprężynująca. Tak. Wszystko dla bezpieczeństwa na drodze, Żeby się nic nie odkręciło, nie poluzowało. No patrz, tutaj z tej strony się za bardzo nie chce przykręcić tak, żeby było dobrze. I to jest właśnie to, co mówiłem. Żadnego pospieszacza, żadnego nic. To wszystko musi się dobrze załapać, dobrze skręcić. Bo jak zaczniemy się tutaj denerwować i pospieszać, to nie wyjdzie, to coś uszkodzimy. Tak zasłaniam ci i będę ci zasłaniał. Tak, ale ja też ci podchodzę pod... No bo chcę pokazać, jak to... A co tu pokazywać? Jest wojna. O, chyba załapało. Koło mnie zjechało spod ręki. Co? A, żeś się koło oparł. Tak. Dobrze, załapało. Po chwili walki. To nie jest tutorial, jak nie mieć problemów, tylko to jest pokazane, jak to się naprawdę kręci, a... Dobra, masz przyłap drugą sobie od razu, może. No, zaraz. Ja chcę jeszcze podkręcić trochę. Dobra, gdzie masz tą drugą? O, tutaj. Pakować. Tak, znowu zasłaniam.
Zaraz z tej strony ci zasłonię, bo będę grzechotkę przykładał. Trudno, chcę pokazać, jak przyłapujesz tą śrubę. Też nie da się wszystkiego pokazać idealnie, perfekcyjnie. No, czasem się tak zdarza, że się człowiek umęczy z jedną śrubką nie wiadomo ile czasu i po co. Chyba załapało. Grunt to się nie poddawać. Tak, to przy każdej pracy, czy... Nie załapało. Nieważne, czy rozkładasz makaron w Tesco na półkach, czy kręcisz śrubki, czy kopiesz rowy, to wszystko, czy może kładziesz tynki, to wszystko wymaga cierpliwości i pewnych umiejętności. Nie da się być od wszystkiego. Jak się jest od wszystkiego, to jest się od niczego. No dokładnie. Dobra, chyba załapała. A ja zgubiłem fokus. To od niej, znaj. Czekaj, weź, przejdź mi stąd. No niestety, mimo delikatnego kręcenia fabryczna śruba poległa, urwał się łeb. O tych samych rozmiarach daliśmy śrubę naszą taką z półki, klasy 10, tak, czyli o twardości 10,9, która idealnie pasuje rozmiarem, gwintem, długością, więc kontynuujemy skręcanie, tylko z Jedna różnicą śruba. innej śruby, tak, bo po prostu nie było sensu o obrobionej śruby no walczyć z tamtym, tak, jak tam łeb się urwał, to nie było najmniejszego sensu podejmować walkę, tylko trzeba było śrubę zmienić. Generalnie jakbym wiedział, że te śruby mimo nabitej cechy 10 są tak miękkie i tak słabe, to skręciłbym to na wszystkie śruby takie, jak teraz daję tą jedną, bo tych śrub jestem pewny. Jestem pewny ich klasy twardości, jestem pewny, zresztą są brane z hurtowni, która się specjalizuje tylko w śrubach, więc nie miałoby prawa być inaczej. Natomiast dokręcimy ją z takim momentem, jak sugeruje Producent. Dobrze. Tu mamy wszystko połapane. Przód też mamy złapany. Z lekkim nerwem, ale trudno. Zdarzają się takie rzeczy. Kto był kiedyś mechanikiem, w cyrku się nie śmieje. To się chyba tyczy każdego zawodu. Tak. I teraz możemy A montować. nie skręcamy najpierw tego na sztywno? A nie, bo... Przyłożę próg, żeby zobaczyć, czy mi nie pęży lewo, prawo. Może nie wiem, nie wiem jak to pokazać lepiej, czy od zewnątrz, czy od wewnątrz. No może z tej perspektywy. Od zewnętrzno-wewnętrznej. O, z takiej. Może być zewnętrzno-wewnętrzna. Próg ma swoje śruby włożone w profil. Są to śruby o łbie kwadratowym. One muszą trafić jedna w łezkę, a druga na docisk. Z drugiej strony byś widział lepiej. O, ale już to przeszedłem.
Dobrze. Widzę wszystko. I próg kładziemy. Tutaj w zupełności podnośnik nam nie przeszkadza. Wręcz troszkę pomaga. To jest jedna trafiona. Zaraz sobie trafię drugą. O, druga trafiona. O, żadna nie trafiona. Dobrze. Weszła? O, Weszła. Dziękuję, tajemnicza ręko zza kamery. Dobra, tu trzeba go ustawić do przodu. Tylko poczekaj, zanim się przesuniemy. No, przesunie się później mniej więcej. Hopsa. Hopsa. To jest wygodniej robić we dwie osoby. Dobrze, damy radę. Damy radę, musimy dać radę. Wiesz co, ja to chyba źle włożyłem, bo powinniśmy chyba włożyć go w ten sposób. Że były potrzebne 4 ręce niestety do tego. No to było małe cięcie. Wygodniej jest to zrobić po prostu w dwie osoby. Jest to wygodniej, znacznie wygodniej i bez większych przeszkód. Teraz tak naprawdę trzeba to zlicować sobie. Trzeba W tym miejscu, wyrównać do przodu, z tyłu, z przodu równamy to sobie. W tym miejscu na równo. O, na równo przegiąłem. No i żeś przesadził. Teraz tu mam Tam przód było idealnie. i jest idealnie. O. W ten sposób to robimy z przodu. Pójdziemy, jak krzyczy na mnie, że spieprzyłem tył. To zobaczymy tył. Tył jest idealny. Tył jest cacy. Jeszcze raz przód. Spoko, i tak muszę połapać, bo żeby mieć miejsce, to przesunąłem niechcący ręką. Zaraz tutaj wezmę, połapię to jeszcze. Ty brałeś stąd na ten? Nie. Kowała. No, na śrubach jest też klej jakby co położony. Żeby te śruby Ale to się... fabryczny jest klej. Fabryczny klej, żeby te śruby podczas jazdy i wstrząsów się nie poodkręcały. Zobaczymy, jak tutaj są śrubki łapane. Gówno zobaczymy, bo ciemno. Wyostrzyć nie chcę. O, wyostrzyło. Jaki z tego morał? Trzeba kupić lepszą kamerę. Ale na razie... No nie, bawimy albo się po tym, prostu co się mamy. trzeba nauczyć posługiwać tą kamerą dobrze. No albo tak, ale jak ciągle gindzisz, że nie łapie, to... Nie, bo nie mam... Bo to ręcznie łapie, a nie na autofokusie wszystko. No, trzeba spróbować, może na auto będzie lepiej. Nie wiem, Patryś, nie znam się na tym. Ja też nie. W sumie na tym, co robię, też się nie znam. No, ale to... I tutaj też odradzam korzystania z jakichś mocnych pomagierów, bo to jest profil aluminiowy, który bardzo łatwo może się uszkodzić przy zbyt mocnym dokręceniu. Tutaj nie podejdę już dużą grzechotką, muszę sobie pomóc małą.
Albo jaki z tego morał? Trzeba zmienić operatora. Nie, operator jest bardzo dobry. Operator jest bardzo dobry, tylko, że tak powiem, trzeba zmienić nastawienie do wykonywanej pracy, ponieważ jesteśmy dzisiaj po całym dniu dość ciężkiej pracy, walki z innymi autami. To akurat wydawało mi się ciekawe, bo bardzo rzadko się robi takie rzeczy, jak dokładanie progów. Wydaje mi się to dość ciekawe. Przynajmniej ja bym chciał zobaczyć, jak to się robi dla mojego auta, przez co też zobaczyć, jak moje auto by wyglądało z progami. A nie ma tego zbyt dużo, albo nie znalazłem, bo umiejętność szukania też może być tutaj kluczowa. I chciałem to właśnie chcieliśmy, tak? Chciałem, jakbym to ja był odpowiedzialny za przez to. Chcieliśmy pokazać właśnie, jak montuje się progi. Wrzucimy jeszcze zdjęcie, jak to wygląda od boku. I chyba tyle. Momentem jeszcze pokażemy. Jeszcze trzeba momentem podokręcać, ale to obsługę klucza dynamometrycznego zrobimy o tym osobny odcinek. Te mniejsze śruby, co jedna jest podmieniona, ile dobrze pamiętam, 11 Newtonów chyba. Łapę przednią 24, tylnią 70 Newta. Nie wiem jak próg, ale chyba też 24 Newtony trzeba dociągnąć. O te oto tutaj 11 to już. nakręteczki. Zmieniamy na 11, 10,5, 11. Od tej na tą się mierzyłeś? To był ten klik, Że śruba jest dokręcona. tak, z odpowiednim momentem. To już tak naprawdę trochę ciężej jest dokręcić. No tu łapa przeszkadza. O, To też był ten moment. tak, to jest ten klik. Tu może zaczniemy od tej naszej, Nie, żeby pokazać, że ona też się dokręci z tym samym momentem. Ja chciałem tak ładnie Ci przejść nad głową, ale nie wyszło. dobra, i trzeba zmienić klucz, bo to jest, nasza jest rozmiar większa. W sensie łeb ma Łeb jest, nie jest H4, tylko jest H5. Natomiast gwint, wszystko jest dokładnie to samo. Plus mam wrażenie, że wytrzymałość naszej Dobra, z drugiej strony na szybkęsa to samo. A, nie ten klucz. Tu wam już taki rzut z daleka pokażę. Też? Tak. Czyli progowe, jak i te ody. Łapy dokręcamy wszystkie z momentem 24 Newtonometry. I Ta jest większa, to jest ta z momentem 70 N. Z tej strony mamy ciemniej, bo z tej strony sobie złożyliśmy wcześniej próg, żeby się nauczyć i Wam pokazać. żeby wiedzieć co, jak po kolei. Przygotować się generalnie. Poza tym pokazywanie dwa razy tego samego też jest trochę według nas bez... Bo lewą i prawą stronę składa się Analogicznie do tego, co dokładnie- pokazaliśmy. Dokładnie tak samo.
No i teraz trzeba wziąć większy klucz i tą oto śrubę. Nakrętkę. Kurwa, tą nakrętkę trzeba dokręcić z momentem 70 Nm. I tak naprawdę to tyle w tym filmiku pokazowym, jak to zrobić. Ja wiem, czy to taki pokaz. No po prostu chcieliśmy się podzielić, bo bardzo mało się tego robi. Tą to w ogóle jeszcze będziesz musiał ho pokręcić. No tak. To zaraz sobie wezmę inną grzechę. No to kręcimy tak naprawdę tą śrubę. I będziemy chyba kończyć to. Tak, no jeszcze rzut z wierzchu, jak to wygląda. Jak już zjedzie z podnośnika i ten. I będzie stał o własnych siłach. No co jest? Guma się może jeszcze układać pod tym. Wezmę sobie przedłużkę położyć. Myślałem, że ona jest tam bardziej wkręcona. A tu też się okazało, że przyłapanie. Kawał drogi przed nią. A właśnie dlatego na koniec roboty, jakiejkolwiek przy samochodzie, trzeba posprawdzać 3 razy, czy jest wszystko podokręcane. A tak samochód się prezentuje od boku z założonym progiem. Tak naprawdę wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się i siema.